Toyota Supra to jeden z tych samochodów, który zna każdy, szczególnie Supra MK4. Legenda tuningu, ikona popkultury i gwiazda szybkich i wściekłych. Ale dzisiaj zadajemy pytania, których nie zadaje się często. Czy naprawdę tylko czwarta generacja Supry zasługuje na ten kultowy status? Czy to wszystko zasługa silnika 2JZ, który okazał się niemal nieśmiertelny i gotowy na gigantyczne moce? A może Supra stała się ikoną tylko dlatego, że zagrała w dobrym filmie, w odpowiednim czasie, a reszta to już tylko legenda? Ale Supra to nie tylko MK4, to historia sięgająca lat 70. To ewolucja sportowego ducha Toyoty, czasem zrywna, czasem ostrożna. Czy pierwsze generacje były tylko przetarciem szlaku? Czy MK3 naprawdę była tak zapomniana, jak się wydaje? A co z tą najnowszą, stworzoną z BMW? Czy to jeszcze Supra, czy tylko logo? W tym materiale przeanalizujemy każdą generację, od celiki z przeszłości po dzisiejszą GR Suprę. Jak zmieniała się filozofia, jak wyglądały kompromisy i najważniejsze, czy Supra to naprawdę jeden z najlepszych sportowych samochodów wszechczasów, czy po prostu dobrze opowiedziana historia? Zainteresowani? No to jedziemy. Zanim stała się ikoną tuningu i gwiazdą kina, Supra zaczynała skromnie, w cieniu Toyoty Celiki. W czasach, gdy japońska motoryzacja dopiero szukała swojej tożsamości w klasie sportowych coupé, Toyota nie miała modelu, który mógłby rywalizować z odnoszącym sukcesy Datsunem 280Z. Amerykańscy dealerzy jasno dali do zrozumienia, że potrzebny był konkurencyjny samochód. Toyota nie czekała długo. Postanowiono przeprojektować dotychczasową Celikę, tak by mogła pomieścić większy, 6-cylindrowy silnik. Celem było stworzenie czegoś więcej niż tylko usportowionej wersji. Miało to być auto, które łączy sportowe osiągi z komfortem i wyposażeniem godnym luksusowej limuzyny. Tak narodziła się Celica Supra, w Japonii znana jako Celica XX. Jej nazwa nie była przypadkowa. Supra pochodzi z łaciny i oznacza ponad lub wyżej, czyli dokładnie tak, jak zaplanowano dla tego modelu. Pierwsza generacja występowała pod kodami A40 oraz A50. Pod maską pracowały rzędowe 6-cylindrowe silniki SOHC, 2 litry o mocy 125 koni oraz 2,6 litra o mocy 112 koni mechanicznych. Oba z elektronicznym wtryskiem paliwa, co było pierwszym takim rozwiązaniem w historii Toyoty. Brzmi skromnie? Jak na tamte czasy wcale nie. W 1980 roku pojawił się silnik 2,8 litra, również o mocy 112 koni mechanicznych, ale z większym momentem obrotowym. Auto przyspieszało do 100 km na godzinę w 10,2 sekundy, a wisienką na torcie była wersja tylko dla Japonii, 2 litry turbo. 147 koni i 212 Nm momentu obrotowego robiło wrażenie. Każda wersja silnikowa mogła być zestawiona z 5-biegową skrzynią manualną albo 4-biegowym automatem. Ale Supra to nie tylko silniki, to także komfort i technologia, jakiej nie spodziewano się po aucie sportowym z końcówki lat 70. Wspomaganie kierownicy, tempomat, elektryczne szyby, szyberdach, tylna wycieraczka z podgrzewaniem. Wszystko to można było mieć na pokładzie. Z tyłu zastosowano sztywną oś z Celiki, ale w wersji A50 została ona dodatkowo wzmocniona. W niektórych wariantach pojawił się mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, coś co dawało przewagę na tle konkurencji. Supra była solidnym Grand Tourerem, ale formalnie wciąż pozostawała częścią gamy Celiki. Dzieliła z nią nie tylko technikę, ale i logo niebieskiego smoka Celiki. W 1980 roku razem z nowym silnikiem Supra przeszła subtelny lifting. Pojawił się pakiet Sports Performance, który obejmował nowe zawieszenie i spoilery. Pierwsze oznaki sportowego pazura, który miał się dopiero narodzić. Druga generacja debiutowała w połowie 1981 roku i ciągle była to jeszcze Celica Supra czy też Celica XX na rynku japońskim. Samochód nadal korzystał z platformy Celiki, ale wyróżniał się kilkoma kluczowymi zmianami. Stał się bardziej sportowy z nowoczesnym designem i bardziej zaawansowanymi technologiami. Zmienił się kształt nadwozia, które zyskało bardziej ostre linie. Na pierwszy rzut oka widać długą maskę z chowanymi światłami typu pop-up, które wręcz identyfikowały samochody sportowe tamtej ery. Supra urosła, była dłuższa i szersza od poprzednika, zdecydowanie bardziej masywna. Osiągi również poszły do przodu.
Dominującym silnikiem była rzędowa 6-cylindrowa jednostka DOHC. Nowoczesna konstrukcja, która wprowadziła kilka innowacji. Po raz pierwszy w historii Toyoty zastosowano w niej hydrauliczne popychacze zaworów, co wyeliminowało potrzebę ręcznej regulacji luzów zaworowych i uprościło eksploatację. Moc silnika wahała się od 145 do 175 koni mechanicznych w zależności od wersji. Wpływ na to miał m.in. układ wydechowy, system kontroli emisji, stopień sprężania i kształt kanałów dolotowych. Najmocniejsza wersja przyspieszała od 0 do 100 km na godzinę w 8,6 sekundy. Wynik jak najbardziej konkurencyjny w swojej klasie. Na rynku japońskim oferowano również wersję z rzędowymi szóstkami o pojemności 2 litrów, niektóre wyposażone w turbosprężarkę. Mimo to nie przewyższały one osiągami najmocniejszych wariantów dostępnych w Europie. Samochód można było wyposażyć w 5-biegową manualną skrzynię lub 4-biegowy automat, który już w 1982 roku był pierwszym w branży z elektronicznym sterowaniem. System ten automatycznie dostosowywał schemat zmiany biegów do stylu jazdy, a kierowca mógł przełączać tryby jednym przyciskiem. Tryb Power zapewniał maksymalne przyspieszenie, a tryb Normal optymalną wydajność w codziennej jeździe. Toyota jednak nie poprzestała na samej mocy. By uzyskać jeszcze lepsze właściwości jezdne, zwróciła się o pomoc do specjalistów z Lotusa, firmy, w której miała udziały na początku lat 80. Efekt? Supra dostała niezależne zawieszenie o sportowej charakterystyce oraz tarczowe hamulce na wszystkich kołach. Układ wspomagania kierownicy był adaptacyjny. Wraz ze wzrostem obrotów silnika zmniejszał swoją czułość, poprawiając kontrolę przy wyższych prędkościach. I co warto podkreślić, to wszystko działo się na początku lat 80. Technologiczny krok milowy w tamtym czasie. To samo można powiedzieć o wnętrzu i jego wyposażeniu. Już w standardzie były elektrycznie sterowane szyby i lusterka, centralny zamek oraz sportowe fotele. Opcjonalnie auto można było wyposażyć naprawdę bogato. W tempomat, automatyczną klimatyzację, cyfrową deskę rozdzielczą z rozbudowanym komputerem pokładowym, spryskiwacze reflektorów i wiele więcej. Ciekawostką jest antena radia. Została zintegrowana z przednią szybą zamiast klasycznej, wysuwanej masztowej anteny. Już wtedy Toyota wprowadziła rozwiązania, które dziś uważamy za oczywiste. Było jasne, że ta generacja Celiki Supry znacznie skuteczniej budowała sportowy wizerunek niż jej poprzedniczka. Przełożyło się to bezpośrednio na lepsze wyniki sprzedaży. Od debiutu w połowie 1981 roku do zakończenia produkcji w grudniu 1985 Toyota sprzedała około 180 000 egzemplarzy generacji A60 w porównaniu do 130 000 egzemplarzy poprzedniej generacji A40 i A50 w zbliżonym okresie. Ale prawdziwa rewolucja była dopiero przed nami. W 1986 roku Toyota zaprezentowała Suprę trzeciej generacji i był to moment przełomowy. Od tego czasu Supra podążała już własną drogą. Nie była dłużej rozwinięciem ani luksusową wersją Celiki. Stała się zupełnie osobnym projektem, w który Toyota zainwestowała wszystko. Nowe, bardziej zaokrąglone linie nadwozia nadawały jej elegancki i dojrzalszy wygląd, mimo że nadal miała formę hatchbacka. Pojawiła się też wersja z dachem typu targa. Teraz była to już pełnoprawna maszyna klasy Grand Tourer. Model, który miał stać się wizytówką marki. Nowa Supra zachowała napęd na tylne koła i współdzieliła platformę z Toyotą Soaer, dostępną tylko na rynku japońskim. W trzeciej generacji Supry dostępne były 4 rzędowe 6-cylindrowe silniki o pojemnościach od 2 do 3 litrów w zależności od rynku. Modele przeznaczone na rynek japoński nadal wykorzystywały mniejsze 2-litrowe jednostki i węższe nadwozia, aby zmieścić się w lokalnych przepisach podatkowych. Tymczasem reszta świata otrzymywała nowy flagowy silnik z serii M, jednostkę 7M. Silnik 7M zachowywał klasyczną konfigurację rzędowego 6-cylindrowca o pojemności 3 litrów z układem DOHC i 4 zaworami na cylinder. Był jednym z pierwszych seryjnych silników Toyoty z elektronicznym zapłonem, a także wyposażony w system ACIS.
Zmienny układ dolotowy, który dostosowywał długość kanałów dolotowych, optymalizując moment obrotowy i moc w zależności od obrotów silnika. Efekt: 203 konie mechaniczne i 266 Nm momentu obrotowego. Supra z tym silnikiem przyspieszała do 100 km na godzinę w 8,2 sekundy. Wynik akceptowalny, ale nie do końca godny flagowego modelu Toyoty. Dlatego w 1987 roku wprowadzono wersję turbodoładowaną tej samej jednostki. Moc wzrosła do 233 koni mechanicznych, moment obrotowy do 325, a czas do setki skrócił się do 6,7 sekundy. I to był już rezultat, którego nie trzeba było się wstydzić. Podobnie jak wersja wolno ssąca, Supra Turbo była dostępna zarówno z manualną, jak i czterobiegową automatyczną skrzynią biegów. Jednak manualna, 5-biegowa skrzynia R154 od Eicina była unikalna dla tej wersji. W przeciwieństwie do wolno ssącej Supry, która korzystała ze skrzyni W58, wersja Turbo miała wyższe przełożenia drugiego i trzeciego biegu oraz nieco krótszy 5. bieg. Wszystko po to, by poprawić reakcję na nadbiegu. Ale to, co naprawdę wyróżniało Suprę A70, to zaawansowana technologia. Toyota zainwestowała poważne środki, by uczynić ją technologiczną wizytówką marki. Już w momencie premiery w 1986 roku dostępne były takie opcje jak 3-kanałowy system ABS i system TEMS. Ten elektroniczny system zawieszenia oferował 2 tryby pracy amortyzatorów, a trzeci sportowy aktywowywał się automatycznie przy pełnym wciśnięciu gazu, nagłym hamowaniu lub dynamicznym manewrowaniu. Standardem było zawieszenie z podwójnymi wahaczami z przodu i z tyłu. Wraz z wprowadzeniem wersji Turbo pojawił się także pakiet Performance, opcjonalny w bazowej wersji, a standardowy w Turbo. Obejmował on system LSD, czyli mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, oraz wspomniany wcześniej system TEMS. Wnętrze Supry również robiło wrażenie. Deska rozdzielcza była pełna przycisków i analogowych wskaźników, a sportowe fotele zapewniały nie tylko świetne trzymanie boczne, ale też wysoki komfort. Zakres regulacji był imponujący, łącznie z elektrycznym sterowaniem podparcia lędźwiowego i bocznego. Toyota w materiałach promocyjnych opisywała wnętrze Supry jako przestronne jak limuzyna, dopasowane jak elegancki garnitur. Wraz z upływem czasu trzecia generacja Supry przechodziła liczne zmiany. Praktycznie w każdym roku produkcji wprowadzano jakieś modyfikacje, najczęściej kosmetyczne. Przykładem może być ewolucja tylnego spoilera, nowe owalne logo Toyoty czy zmieniona kierownica. Omawiając tą generację, nie można pominąć wersji przeznaczonych na rynek japoński, bo tam właśnie kryje się prawdziwa wisienka na torcie. Japońskie wersje Supry były oferowane z gamą silników niedostępnych poza Japonią. W latach 1986-1992 klienci mogli wybierać między wolno ssącym 2-litrowym silnikiem rzędowym o mocy 158 koni mechanicznych, a podwójnie turbodoładowanym 2-litrowym silnikiem rozwijającym 207 koni. Prawdziwy przełom przyszedł jednak w latach 1990-1993, kiedy w ofercie pojawiła się wersja z nowym 2,5-litrowym rzędowym podwójnie turbodoładowanym silnikiem 1JZ. Generował on 276 koni mechanicznych i 363 Nm momentu obrotowego. Był to flagowy motor Toyoty, otwierający nowy rozdział i to właśnie seria JZ miała stać się kultowym sercem i duszą kolejnej generacji Supry. Łącznie sprzedano ponad 109 000 egzemplarzy Supry MK3. Z roku na rok sprzedaż spadała, głównie za sprawą rosnącej konkurencji jak Mitsubishi 3000 GT, nowy Nissan 300ZX czy Honda NSX. Ale to nie powstrzymało Toyoty przed zrobieniem kolejnego kroku naprzód i stworzeniem 4. generacji Supry. Długo wyczekiwana 4. generacja Supry zadebiutowała w 1993 roku na salonie samochodowym w Chicago po 4 latach intensywnych prac rozwojowych pod kierownictwem głównego inżyniera Isao Suzukiego, tego samego, który wcześniej pracował nad pierwszą Celiką i obiema generacjami MR2. W przeciwieństwie do wcześniejszych modeli Toyoty, proporcje i płynna linia nowej Supry nawiązywały bardziej do kultowego 2000 GT z lat 60. niż do bezpośredniego poprzednika.
Długa, niska maska i wysoko osadzony opcjonalny tylny spoiler podkreślał jej aerodynamiczny charakter i sportowe ambicje. Auto było projektowane z myślą o prędkości. Hasło mniej znaczy więcej stało się mottem zespołu inżynierów. Nadwozie było krótsze, niższe i szersze niż w poprzednim modelu, a szerokie zastosowania lekkich materiałów pozwoliło zredukować masę o około 100 kg. Oszczędzano wszędzie, nawet włókna dywanu były puste w środku, by zmniejszyć wagę auta. Wnętrze Supry zostało zaprojektowane z pełnym skupieniem na kierowcy. Deska rozdzielcza otacza fotel kierowcy, tworząc poczucie kokpitu, a 3 indywidualne zegary z obrotomierzem centralnie umieszczonym są idealnie wkomponowane w przestrzeń przed oczami. Całość wygląda jak minimalistyczna, niemal płaska mata, w której precyzyjnie rozmieszczono nawiewy i przełączniki. To wręcz fenomenalne, jak prostota może być jednocześnie funkcjonalna i estetyczna. Już na pierwszy rzut oka było widać, że Toyota nie zamierza stworzyć kolejnego komfortowego Grand Tourera, lecz prawdziwy samochód sportowy. Gama silników została uproszczona. Obejmowała tylko 2 jednostki, wolnossącą i podwójnie turbodoładowaną. Obie oparte były na tej samej konstrukcji. Rzędowy 6-cylindrowy silnik o pojemności 3 litrów z 2 wałkami rozrządu w głowicy i 24 zaworami. Legendarny 2JZ. W podstawowej wolnossącej wersji silnik generował 220 koni mechanicznych i 284 Nm momentu obrotowego. Do wyboru była 4-biegowa automatyczna skrzynia lub 5-biegowy manual, ale nie dla tej wersji powstała MK4. Prawdziwym bohaterem była Supra z podwójnym turbodoładowaniem. Zastosowano w niej sekwencyjny układ 2 turbosprężarek. Pierwsza uruchamiała się już przy 2500 obrotów na minutę, druga dołączała przy 4500, eliminując efekt turbodziury. Silnik był chwalony za niesamowitą elastyczność. 90% maksymalnego momentu obrotowego było dostępne już od 1300 do 4500 obrotów na minutę. W wersji eksportowej jednostka osiągała 324 konie mechaniczne i 427 Nm momentu obrotowego. Na rynku japońskim moc ograniczono do oficjalnych 280 koni zgodnie z nieformalnym porozumieniem między producentami. Jak było naprawdę? Trudno powiedzieć. Niemniej jednak silniki różniły się między sobą turbosprężarkami, wałkiem rozrządu i wtryskiwaczami. W 1997 roku jednostkę 2JZ wyposażono w system zmiennych faz rozrządu VVTi. Moc pozostała praktycznie bez zmian, ale poprawił się przebieg momentu obrotowego, który wzrósł do 451 Nm i był dostępny już od 3600 obrotów na minutę, czyli o 400 obrotów wcześniej. Doładowana Supra była dostępna 6-biegową manualną skrzynią biegów lub 4-biegowym automatem. W rękach kogoś, kto wiedział, jak prawidłowo wystartować i umiał to zrobić, Supra z manualem była w stanie rozpędzić się do 100 km na godzinę w mniej niż 5 sekund, a ćwierć mili pokonywała w 13,1 sekundy. Osiągi zarezerwowane dla ścisłej elity sportowych samochodów lat 90. Osiągi szły w parze z prowadzeniem. Rozkład masy wynosił niemal idealne 50/50, a maksymalne przeciążenia boczne na płycie poślizgowej dochodziły do prawie 1 G. Choć układ kierowniczy był krytykowany za brak odpowiednio szybkiej reakcji, jakiej oczekiwano od sportowego auta, wielu uważało Suprę za najlepszy samochód sportowy swojej epoki. Niektórzy twierdzili, że deklasowała nawet auta prawie dwukrotnie droższe. W wersji eksportowej Supra była wyposażona w bardzo skuteczne hamulce. 4-tłoczkowe zaciski z przodu i 2-tłoczkowe z tyłu, wspomagane przez 4-kanałowy system ABS. Efekt? Droga hamowania ze 113 km na godzinę wynosiła zaledwie 45 metrów. Rekordowy wynik w 1997 roku, który został pobity dopiero w 2004 roku przez Porsche Carrera GT. Mimo że Supra przez całą historię zachowywała klasyczny układ, silnik z przodu, napęd na tylne koła, to właśnie model MK4 odniósł największy sukces w sportach motorowych. Wygrywała w swojej klasie w wyścigach górskich. Dwukrotnie brała udział w prestiżowym 24-godzinnym wyścigu Le Mans, wspinała się na Peak Spike, była konkurencyjna w amerykańskich zawodach SCCA i przez lata dominowała w japońskich mistrzostwach GT Championship od 1995 do 2003 roku. Jednak największym osiągnięciem 4. generacji Supry było jej zakorzenienie się w popkulturze. Auto stało się ikoną gier komputerowych, występowało w kultowych seriach Gran Turismo i Need for Speed.
MK4 zdobyła również status gwiazdy kina. Pojawiła się w filmie Szybcy i Wściekli z 2001 roku jako słynne 10-sekundowe auto Briana O'Connera, granego przez Paula Walkera. Chwilę wcześniej Supra pojawiła się też w drugiej części Getaway in Stockholm, gdzie wraz z Fordem Escortem RS Cosworth ściga się ulicami Sztokholmu. Niewątpliwym bohaterem był też silnik 2JZ GTE. Dzięki żeliwnemu blokowi i solidnej konstrukcji znosił bez problemu ekstremalne podnoszenie mocy. Po zaawansowanych modyfikacjach wielu tunerów osiągało ponad 1000 koni mechanicznych. Ale wszystko co dobre ma swój koniec. Choć Supra MK4 była sukcesem technologicznym i kultowym, nie była hitem sprzedażowym. Zmieniające się trendy rynkowe powoli wypychały samochody sportowe z czołówki sprzedaży. Supra została wycofana z rynku europejskiego w 1996 roku, ze Stanów Zjednoczonych w 1998, a produkcję całkowicie zakończono w 2002 roku. Przez wiele lat myśl o piątej generacji Toyoty Supry pozostawała jedynie pobożnym życzeniem. W styczniu 2013 roku Toyota i BMW podpisały oficjalną umowę o współpracy obejmującą m.in. wspólny rozwój samochodów sportowych. Jednocześnie Toyota regularnie przedłużała prawa do nazwy Supra, co mogło sugerować, że jeśli nowy model powstanie, będzie efektem współpracy z BMW. Iskierka nadziei pojawiła się w styczniu 2014 roku, kiedy Toyota zaprezentowała koncepcyjny model FT1, stylistycznie wyraźnie inspirowany Suprą. Na oficjalną premierę trzeba było jednak poczekać aż do 2019 roku. To właśnie wtedy na North American International Auto Show w Detroit zaprezentowano piątą generację modelu Toyota GR Supra. Był to pierwszy globalny model wyprodukowany pod marką Toyota Gazoo Racing. W porównaniu do koncepcyjnego FT1, nowa Supra została wyraźnie zmniejszona, by dopasować się do krótszej platformy. Powstało agresywne coupé o muskularnych liniach i licznych kanałach aerodynamicznych, choć nie tak spójne wizualnie jak prototyp. Główny inżynier projektu Tetsuya Tada zadbał o zachowanie klasycznej formy. Silnik umieszczony z przodu, napęd na tylne koła. Było to bezpośrednie nawiązanie do dziedzictwa poprzednich generacji Supry. Mimo to nowa Supra została w dużej mierze zaprojektowana przez BMW, a Toyota odpowiadała głównie za jej dostrojenie. Technologia, wnętrze, jak i układ napędowy bazują na bliźniaczym modelu BMW Z4. We wnętrzu znajdziemy ten sam system infotainment, cyfrowe zegary, charakterystyczną gałkę zmiany biegów i układ deski rozdzielczej bez widocznych odniesień do poprzednich generacji Supry. Pod maską początkowo oferowano wyłącznie 3-litrowy rzędowy 6-cylindrowy silnik turbo produkcji BMW. Jednostka generuje 340 koni mechanicznych i 500 Nm momentu obrotowego. Osiągi są znakomite, 0-100 w 4 sekundy, choć może nie robią takiego wrażenia jak 4,9 sekundy w czwartej generacji 25 lat temu, zważywszy, że do dyspozycji mamy 8-biegową automatyczną skrzynię ZF i system Launch Control. W 2020 roku do oferty dołączyła tańsza wersja z 2-litrowym 4-cylindrowym silnikiem turbo. Pierwszym 4-cylindrowcem w historii Supry, również produkcji BMW. Rozwija 258 koni mechanicznych i 400 Nm momentu obrotowego. Warto zaznaczyć, że piąta generacja Supry jest pierwszą w historii wersją dwuosobową. Nie będę się rozwodził nad wyposażeniem typowym dla współczesnych aut. Wyświetlacz head-up, cyfrowe zegary, dotykowe panele i systemy wspomagające jazdę. Technicznie samochód prowadzi się znakomicie. Toyota osiągnęła niemal idealny balans pomiędzy zwinnością a stabilnością dzięki optymalnemu stosunkowi rozstawu osi do rozstawu kół. Wszystkie wersje wyposażono w elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. System działa zarówno przy przyspieszaniu, jak i hamowaniu, płynnie regulując spięcie od 0 do 100%. Sterownik analizuje dane z kierownicy, pedałów, obrotów silnika i przechyłów nadwozia, aby reagować w czasie rzeczywistym. Rezultat: maksymalna przyczepność i pewność prowadzenia nawet na granicy przyczepności. W 2022 roku do gamy powróciła wyczekiwana przez fanów opcjonalna 6-biegowa manualna skrzynia biegów. Supra zaczęła odzyskiwać zaufanie entuzjastów, zdobywać prestiżowe nagrody i co najważniejsze, jej produkcja nadal trwa. Czy Supra zawdzięcza swój sukces wyłącznie roli w filmie? Moim zdaniem zdecydowanie nie.
Od początku, jeszcze jako wersja Celiki, walczyła o miano flagowego modelu Toyoty. Wprowadzała innowacje, z roku na rok sprzedawała się coraz lepiej i w trzeciej generacji stała się wreszcie osobnym modelem. To właśnie trzecia generacja zapoczątkowała legendę. To w niej po raz pierwszy pojawił się przodek słynnego, uwielbianego przez tunerów silnika 2JZ. Czwarta generacja zmieniła wszystko. Supra przestała być komfortowym Grand Tourerem, a stała się pełnoprawnym sportowym samochodem, gotowym konkurować z niemieckimi i włoskimi maszynami. Wśród pasjonatów motoryzacji była już wtedy dobrze znana. Ale to jaskrawo pomarańczowa MK4 z filmu Szybcy i Wściekli, z wielkim tylnym skrzydłem, wprowadziła ją do popkultury. Stała się ikoną dla całego pokolenia dzieciaków, które nie znały jej historii, ale wiedziały, że to ten samochód. Kiedy filmowa Supra trafiła na aukcję w 2021 roku, sprzedała się za rekordowe $550 000. Czy Supra jest najlepszym samochodem sportowym? Oczywiście, że nie, ale bez wątpienia zasługuje na miano ikony swoich czasów. To symbol tego, że producent kojarzony głównie z niezawodnymi miejskimi autami potrafił stworzyć sportowe auto z pancernym silnikiem, które już w seryjnej wersji było bardzo szybkie, a po niewielkich modyfikacjach stawało się wręcz nie do dogonienia. A co z piątą generacją? Cóż, to bez wątpienia bardzo dobrze dopracowany samochód. Technologicznie zaawansowany, szybki, precyzyjnie zestrojony. Ale czy zasługuje na nazwę Supra? Model, który przez lata symbolizował topowy poziom Toyoty. Moim zdaniem nie do końca. Pod tym względem to raczej krok wstecz. Kiedyś Supra rywalizowała ze Skyline'em, a jego następca to GTR, bezkompromisowa bestia. Dzisiejsza Supra celuje klasę niżej i to widać. I tym sposobem dobiliśmy do końca. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Podziel się w komentarzu swoimi odczuciami na temat Supry. Dzięki, że tu jesteś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!